cell phone and to turn off their cell phone. Po pierwsze, proszę wszystkich o wyłączenie swoich telefonów komórkowych. It's the proper preparation for prayer and for the rest of not driving people crazy. Odpowiednie przygotowanie zarówno do modlitwy, jak i ogólnie, żeby nie irytować wszystkich obecnych. It is my pleasure to introduce a very good friend of mine, Professor Richard Hecht. Mam zaszczyt tutaj przedstawić mojego dobrego przyjaciela, profesora Richarda Hechta. Way back in another era known as the 60s, when we were hippies, we met at rabbinical school. W zupełnie innej erze, czyli w latach 60., kiedy byliśmy hippisami, poznaliśmy się w szkole rabinicznej. Some of us remained aging hippies, like I am. Niektórzy z nas pozostali starzejącymi się hippisami, tak jak ja. And some people became serious scholars. A niektórzy zostali poważnymi naukowcami. And we're at the feet of one of the really important scholars who is just returning from an important talk that he gave in Jerusalem. I'll explain in a moment. Właśnie mamy tutaj przed sobą takiego ważnego naukowca, który właśnie wraca z ważnego wykładu, który wygłosił w Jerozolimie. Professor Hecht is a professor of the history of religion. Profesor Hecht to jest profesor, który się zajmuje historią religii. And among his many interests, which include magic and the history of Bible and various fields, is the study of the city of Jerusalem and what the city of Jerusalem has been like during the last 40 years or so. Wśród jego licznych zainteresowań, do których zalicza się na przykład magia, historia Biblii oraz wiele innych dziedzin, znajduje się też temat Jerozolimy oraz badanie tego, jakiego rodzaju było to miasto mniej więcej 40 lat temu. I could spend an hour telling you just about his different interests, but this book, To Rule Jerusalem, we're starting now, come join us. His book, To Rule Jerusalem, was celebrated at a conference just a week ago, where it was acknowledged as one of the most important studies of the history of what has happened to the city of Jerusalem during the last 40-some years. Mógłbym spędzić jeszcze jakąś godzinę na omawianiu poszczególnych zainteresowań pana profesora, ale chciałbym teraz powiedzieć o tym, że jego książka pod tytułem Rządzić Jerozolimą została uznana za taką jedną z najważniejszych książek dotyczących Jerozolimy i właśnie na konferencji, która się odbyła tydzień temu, właśnie tak uczczono tę książkę, która właśnie opisuje, jak wyglądała codzienność i miasto Jerozolima mniej więcej 40 lat temu. I want to acknowledge also Laurie Harris, Professor Hecht's wife, who is a professor in her own right, and they have been in Paris, and they've come to us to enjoy Warsaw, and they were yesterday in Krakow, and we're very happy to have Richard for his first visit to Beit Warszawa. And I'm going to let you now take the floor after she translates. Chciałbym też powitać Laurie Harris, która jest żoną profesora Hechta i zarazem też jest profesorką i tutaj oni przebywali w Paryżu i właśnie przyjechali do nas do Warszawy. Mamy ich zaszczyt gościć po raz pierwszy w Beit Warszawa i bardzo się cieszymy, że mogli zwiedzić Warszawę, jak również Kraków, który odwiedzili wczoraj. I teraz prosimy profesora Hechta o zabranie głosu. I want to say one thing about the topic today before I give Professor Hecht the floor. Last year there was a discussion in Poland about kosher meat, and I listened to that discussion in great dismay because it was a conversation between deaf people. I jeszcze jedna rzecz na temat tematu, który dzisiaj będziemy omawiać. W Polsce w zeszłym roku toczyła się dyskusja na temat koszernego mięsa i ja przysłuchiwałam się tej dyskusji z ogromnym zdziwieniem, ponieważ to było niczym
dyskusja pomiędzy głuchymi ludźmi. So in the first of 3 talks that Professor Hecht is going to give today and tomorrow afternoon, he's going to address the question of a biblical understanding of what it means to keep kosher, which is revolutionary, I assure you, and we're very privileged that he's here with us. Także podczas pierwszego z 3 wykładów, które odbędą się jeden dzisiaj, 2 jutro po południu, profesor Hecht będzie mówił o biblijnej wykładni tego, czym są prawa kaszrutu i jakie ma znaczenie właśnie przestrzeganie tych praw. Thank you, Rabbi, for your introduction. How many of you have seen what is it? The film? I think it had a strange French title. American. You know, I forgot the name of it now. This is perfect for the introduction, but it was American. You know, the one with that was just out last year. You know, with American Hustle. American Hustle. Tak, mowa jest o jakimś filmie o takim dziwacznym tytule, tak? American Hustle. How many of you have seen that film? Ile z was widziało ten film? Haven't seen but heard it. Okay. Well, it has an incredible opening scene. Tam jest taka niesamowita pierwsza scena wprowadzająca. When one of the main characters, who is losing his hair like I have, was doing a comb over, as it's called, a comb over. Tam, w którym bohater, który łysieje, tak samo jak ja, tak sobie zaczesywał włosy, żeby sobie łysinę zakryć. And when Rabbi reminded me of our time together 40 or plus years ago, I remembered that both of us were combing over at that point. I kiedy rabin Beliak przypomniał mi o naszych wspólnych czasach sprzed 40 lat, to przypomniałem sobie, że wówczas my obaj tak sobie zaczesywaliśmy włosy. In Poland we call it pożyczka, which is a loan. Very good. But it's a pleasure to be here with you, and Lori and myself have really very much enjoyed our first visit to Poland, and we've really marveled at its beauty in Warsaw and in Krakow yesterday, and our visit is much too short, but it's a beautiful, beautiful place, surprisingly more beautiful than I could ever imagine. To jest dla mnie wielki zaszczyt, że mogę tutaj być. Wraz z mężoną Lori bardzo się cieszymy z tego, że mamy okazję odwiedzić Polskę i jesteśmy wręcz oczarowani tym pięknem tutaj krajobrazów, zarówno w tej Warszawie, jak i w Krakowie. Ta wizyta jest o wiele za krótka, ale naprawdę jesteśmy zdziwieni tym pięknem. Ono przekracza wszystko, co sobie wyobrażaliśmy. So, as Rabbi suggested, I'm giving 3 presentations. This presentation today on kashrut. Tomorrow in the afternoon, a presentation on one of the most unusual treatises in the Mishnah called Avodah Zarah, which means foreign worship. I tak jak rabin Beliak tutaj powiedział, ja będę wygłaszać 3 wykłady. Pierwszy, czyli dzisiejszy, będzie dotyczył kaszrutu. Natomiast jutro wygłoszę wykład na temat pewnego bardzo zadziwiającego traktatu Miszny, który się nazywa Avodah Zarah, czyli jakby obca religia. And the third lecture will be on Moses Maimonides, the Rambam, and a chapter from the first book of his Mishnah Torah, which is his great collection of religious law. Natomiast jutrzejszy, kolejny wykład jutro będzie dotyczył Maimonidesa, czyli Rambama, i to będzie na temat rozdziału z pierwszej księgi Mishneh Torah, czyli tego wielkiej księgi, która zawiera wszelkiego rodzaju prawa żydowskie. In which he tackles, or he takes up one of the most interesting medieval Jewish philosophical problems that is both a religious law or halachic question
as well as a philosophical question on what happened to the first man and the first woman's monotheism. I podczas tego wykładu będę analizować problem, którym zajmował się Maimonides, czyli problem, który dla osób, które mieszkały w średniowieczu, to był problem zarówno dotyczący halachy, jak i problem stricte filozoficzny i była mowa o tym, co się stało z monoteizmem pierwszego mężczyzny i pierwszej kobiety. So what links all three of these presentations together is that what fascinates me most is how Jews think about certain kinds of issues. I to, co wszystkie te trzy wykłady mają ze sobą wspólnego, to jest pewna kwestia, która mnie fascynuje, a mianowicie sposób, w jaki Żydzi podchodzą do pewnej kategorii zagadnień, problemów. This is important because when I was studying in France in the 1980s, I heard a lecture by the French Jewish philosopher Emmanuel Levinas. I to jest ważna kwestia, ponieważ kiedy studiowałam we Francji w latach 80. ubiegłego wieku, to uczestniczyłem w wykładzie żydowskiego filozofa Emmanuela Levinasa, in which he was asked the most difficult question. He was asked, well, what is Judaism? w którym zadano mu najtrudniejsze z możliwych pytań. Zapytano się go, czym jest judaizm. And the question was asked by a Dominican priest, Catholic priest. I pytanie to zadał pewien dominikanin, czyli ksiądz katolicki, who had followed many of Levinas's lectures for many years in Paris. który uczestniczył w wielu wykładach Levinasa w Paryżu przez wiele, wiele lat. In which Levinas answered very simply that Judaism is an open discourse. I wówczas Levinas odpowiedział w bardzo prosty sposób, że judaizm to jest taki otwarty dyskurs. For the French, the term discourse is loaded with many levels of complexity. Dla Francuzów francuski termin dyskurs jest naładowany bardzo wieloma poziomami znaczeń i wykładni. So Jacques Derrida has made it a career to explicate all of the levels of discourse. Także filozof Jacques Derrida, prawda, całą swoją karierę właśnie poświęcił na wyjaśnianie różnych poziomów dyskursu. But many people think that at the core of Jacques Derrida's discussion of discourse is the traditional Jewish model of pardes. Ale wiele osób uważa, że jakby u źródeł tego wykonywanego przez Derridę analizy dyskursu leży ta żydowska kategoria pardes. And pardes of course means the pei or the p from peshat, which is the literal translation or the literal meaning of the text. The resh for the dalet for let me go back. The resh for remez, which might be understood as the allegorical meaning of Scripture. Czyli tak, teraz wyjaśniamy, co dokładnie oznacza słowo pardes. I tak, pierwsza litera, czyli resz, tak? Nie, P jest pierwszy. P jest pszat, to jest pierwsze i resz to jest remez, czyli ten dosłowny, tak? Poziom. Nie, pszat jest dosłowny, tak? remez jest tym alegoryczny. Remez to jest ten alegoryczny poziom dyskursu. And drash, or the dalet, the D, is for the sermonic or the homiletical. And finally, the samic is for sod, for the perhaps mystical meaning of the text. I dalet, czyli drasz, to jest ten wymiar taki homiletyczny tekstu, natomiast samek odnosi się do tego mistycznego wymiaru tekstu. And for a figure like Levinas or even Jacques Derrida,
the multiple levels of discourse never really cancel one another out. They're all true simultaneously. I dla postaci takich jak Levinas czy nawet Jacques Derrida te poszczególne wymiary dyskursu nigdy się nie znosiły nawzajem. One jakby obowiązywały wszystkie jednocześnie. And so when we look at these three Jewish texts, one from or two from the Tanakh or Torah, Także kiedy patrzymy na 3 teksty żydowskie, 2 pochodzące z Tanachu, czyli z Tory, the second from the Mishnah, i kolejny tekst z Miszny, and the third from the Mishnah Torah, i 3 tekst z Miszny Tora, we see the openness of Jewish discourse. to właśnie dostrzegamy tę otwartość dyskursu żydowskiego. Now, let's begin with a very simple question. Zacznijmy od pewnego bardzo prostego pytania. And I wrote the question out. I tutaj zapisałem to pytanie sobie. So let me pose the question to you. What is the purpose or purposes of the list of clean and unclean animals that may be eaten or consumed that we find listed in the books of Leviticus and Deuteronomy? I pytanie brzmi, jaki jest cel, jeden czy też wiele celów tej listy, w której wymienione są czyste i nieczyste zwierzęta, które można albo których nie można spożywać i które są wymienione w Księdze Kapłańskiej i w Księdze Powtórzonego Prawa. Anyone want to, would anyone like, I'm a teacher, you know, I'm a teacher, so we have to have interaction. Jestem nauczycielem, więc musimy tutaj mieć interakcję, prawda? Right, so. There are many reasons. Jest wiele różnych powodów. Okay. The one reason is perhaps healthy reasons that some Kwestie of the animals are not healthy to eat. Other reasons are to distinguish Jewish people between Jewish people and the other cultures, religions, etc. Inny powód też, żeby odróżnić lud żydowski od innych religii, kultur i tak dalej. It's a reason for to keep identity. I też, żeby zachować swoją tożsamość przez Żydów. There might be some, I would say, arbitrary reasons. I mean, in some cultures, people do not eat cats, and in some other cultures, people eat that kind of animals, and which is abhorrent to the other cultures. So it's cross-cultural thing, I would say. So it's also to defend their own culture. I też niektóre powody mogą być arbitralne. W niektórych kulturach ludzie jedzą koty na przykład, w innych zupełnie ich nie jedzą i uważają je za wręcz obrzydliwe, także to jest kwestia, prawda, taka arbitralna, co w poszczególnych kulturach jest właśnie spożywane, a co nie. All of those, and I think there are 5 reasons you gave, are all very interesting, and we'll come back to some of them, but let's see if there are other responses to my question. Wszystkie te, chyba ich było 5 łącznie powodów, które wymieniłeś, są bardzo interesujące i na pewno do nich wrócimy, ale zobaczmy, czy być może ktoś jeszcze poda jakiś inny powód. I think that the answer might be very simple. I mean, the animals that are available. Być może odpowiedź jest bardzo prosta, po prostu można jeść te zwierzęta, które są dostępne, które są pod ręką. Tak, które gdzieś sobie żyją nieopodal. So now we have 6 reasons. Teraz mamy 6 powodów. Okay, what else? Co jeszcze? Ja mam też proste wyjaśnienie. Nie jemy, ponieważ Bóg zdecydował, że nie będziemy tego jeść. I also have a simple explanation. We don't eat them because God decided that we are not going to eat them. Prawa nadane przez Boga, które są racjonalnie wyjaśniane i są takie, których nie da się racjonalnie wyjaśnić. Hukim i mishpatim i po prostu jak się nie da wyjaśnić, to się tego nie wyjaśnia.
Przyjmuje się to z dobrodziejstwem inwentarza. There are some laws given by God which can be explained rationally and some which cannot be explained rationally. Hukim and mishpatim. And those which cannot be explained rationally, we just have to take them for what they are. Okay. So we have 7 reasons now. Już 7 powodów. Another simple reason may be that some animals are simply not tasty. Może niektóre zwierzęta po prostu są niesmaczne. Can you use pepper and salt? No, wait just a second though. Because you said, you know, some people eat cats and other people don't, right? And you have the whole issue of cuisine. And some of the most horrible things I could imagine can be made quite tasty, right? Okay. In cuisines. And cuisine is also very much, it could be very much an individual or culturally acquired taste. Także być może to, czy dane zwierzę jest smaczne, czy nie, zależy od kucharza, który je przygotowuje do jedzenia. I też smak to może być kwestia subiektywna, czy też wręcz kulturowa. Okay, so we still have 7. Także jeszcze mamy 7 powodów. Well, also, I would like to add that some animals cannot be prepared with what the Israelites in antiquity actually had. They can't be prepared properly. Like you mentioned pepper and salt. In ancient times, they weren't going to have pepper and salt because salt was mined in Africa. They didn't yet know how to get it from the sea. So, I mean, they couldn't really do that. And secondly, it would take a lot of precise cooking to get something safe to consume because of bacteria, which they didn't know about. And also, think about, there's a logical reason for not eating pig. A pig is an organic garbage disposal. You don't want to eat a pig. You know? I love that, Brian. I love that. Organic. A green garbage disposal. Is that right? A green garbage disposal. Tak, taki śmietnik organiczny. Także świnia to jest taki właściwie śmietnik organiczny, dlatego jej nie jemy. I ogólnie tutaj chodzi o to, że być może w Izraelu nie posiadano takich przypraw, za pomocą których by można dobrze przyprawić dane zwierzę, tak jak pieprz i sól, którego wówczas nie posiadano i niektóre po prostu potrawy było bardzo trudno przygotować w bezpieczny sposób, chociażby z powodu bakterii. Now, if you'll just let me suggest, however, that ancient Canaan was located in the middle of a very ancient system of cultural passageways between Africa, Asia, the great cultures of the ancient Near Eastern world, and even the southeastern European and Mediterranean world. And so many spices were available to them. Certainly the mining of salt was absolutely